Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Marta, kanał Perfumownia, i zapraszam Was na najdroższe zapachy w mojej kolekcji. To nie są wszystkie najdroższe zapachy, które mam, ale takie, o których chciałabym pogadać, bo myślę, że marki bardzo dobrze znacie, może niektórych nie znacie i też z tego powodu o tym wspomnę. Przyjrzymy się i zadamy sobie pytanie, czy warto zapłacić tyle za te zapachy? Czy może jednak warto się 10 razy nad tym zastanowić? Oczywiście to, o czym Wam dzisiaj będę mówiła w filmie, jest bardzo subiektywne. Myślę, że wiele z Was mogłoby z łatwością stwierdzić, że w życiu nie wydacie takich pieniędzy na zapachy. Ja kiedyś też tak myślałam. Bardzo nie chciałam wydawać więcej niż 300 zł. To już uważałam, że to jest bardzo dużo za perfumy. I szukałam wtedy małych pojemności, byle kupić tylko taniej. Nawet jak miałam mniejszą ilość zapachów, rzadko kiedy kusiłam się, żeby zapłacić tak spore kwoty za 100 ml flakony, chociaż widziałam, że mimo wszystko one się opłacają. To zawsze, ciężko mi było wydać te pieniądze, ale od kiedy zainteresowanie perfumami przerosło w pasję, to przestało to mieć aż takie znaczenie. I muszę Wam powiedzieć, że gdybym nie miała tych pieniędzy, to nie ma takiej siły, bo jakim cudem miałabym wydawać takie pieniądze na flakon perfum. Ale ponieważ ja te pieniądze mam i to jest moja pasja, to postanowiłam właśnie w nią te pieniądze ładować. Więc będziemy mówić o bardzo drogich zapachach, ale nie najdroższych na świecie. Są droższe. Ja mam w swojej kolekcji wiele marek drogich, takich naprawdę drogich, ale wybrałam takie, nie wiem czy najbardziej znane. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś się interesuje perfumami, to o tych markach bądź o tych zapachach w ogóle słyszał. Zaczniemy sobie od najdroższego zapachu, jaki w mojej kolekcji jest. To jest zdecydowanie Maison Francis Kurkdjian, oczywiście Baccarat Rouge 540 Extrait. To jest najdroższy zapach, jaki ja mam w kolekcji. Nic droższego nie mam. I najdroższy mam na myśli w przeliczeniu na oczywiście mililitry. Ja kocham ten zapach i Wy wszyscy już bardzo dobrze o tym wiecie. Natomiast czy on jest wart tej ceny? I to jest pytanie, które przygotowując się do tego filmu zadałam sobie z 10 razy. Bo gdyby nie był wart, to z jednej strony nie miałabym go w swojej kolekcji, bo mam różnego rodzaju ten profil zapachowy, baccaratowy w innych już zapachach, w innych flakonach. A z drugiej strony jednak bardzo chciałam go mieć i zdecydowałam się na niego. Subiektywnie rzecz ujmując, dla mnie jest on wart wszystkich pieniędzy. Subiektywnie rzecz ujmując, ja się z Baccaratem kocham i mógłby to być mój signature scent. Obiektywnie rzecz ujmując, najbardziej obiektywnie jak do tego podejść w ogóle mogę, to nie jest ten zapach wart tego, żeby zapłacić za niego tak dużą kwotę. Dlatego, że ten profil zapachowy stał się niezwykle popularny i znajdziecie go też w innych markach, dużo tańszych, wręcz niektórych naprawdę dużo tańszych. I z powodzeniem, jeżeli ten profil zapachowy lubicie, zastąpią Wam oryginał. Natomiast z mojego subiektywnego odczucia jest zapach, o którym ja marzyłam, żeby mieć w oryginale i taki też mam. To jest Penhaligon's. To jest droga marka i tu jest tak, że w niektóre zapachy warto, a w niektóre nie do końca.
Mają zapachy w swojej kolekcji przepiękne, ale nie wszystkie są trwałe. I nawet muszę Wam powiedzieć, że jak byłam w Galilu na zakupach i rozmawiałam sobie z tą panią ekspedientką o tych właśnie zapachach Penhaligonsa i ona też mówi, kocham tę markę, a jednocześnie nienawidzę za to, jaką potrafi dać słabą jakość, parametry. I ja się muszę z tym zgodzić. I teraz tak, ja nigdy nie znalazłam do tej pory i nie wąchałam takiej róży, Duchess Rose, więc nie mogę powiedzieć, że jestem niezadowolona, że przepłaciłam, czy nie wiem, żałuję, że wydałam te pieniądze. W ogóle muszę Wam powiedzieć, że ja generalnie staram się niczego nie żałować. Jeżeli coś trafiło do mojej kolekcji i być może nawet nie spełnia nie wiadomo jakich moich oczekiwań, no to zawsze mogę to puścić dalej, ale nie żałuję samego zakupu, poznania, powąchania, noszenia danych zapachów. Generalnie nie mam czegoś takiego. No i tu Mr. Thompson. Dałam się namówić Gosi, widzce. Pozdrawiam Cię serdecznie, Gosiu, która bardzo chciała po prostu tego irysa nosić. Jak widać, sporo go nie ma, bo właśnie Gosia trochę odlewki kupiła. Zresztą Wy też próbowaliście ten zapach. To jest przepiękny irys, niesamowity, który w końcu mnie do irysa przekonał, który nosi się niezwykle elegancko i znowu, to jest pierwszy taki irys, jaki ja w ogóle poznałam. Ja nie znam drugiego takiego irysa, więc czy ja żałuję tego zakupu? Nie, ale mam podejście do tej marki takie, żeby jechać właśnie gdzieś, gdzie ta marka jest i ją testować. Nawet prosić o próbki, bo jest to marka, która ma bardzo nierówne te zapachy. Różnie można trafić, kompozycje są piękne, ale te parametry pozostawiają wiele do życzenia. Więc jeżeli ktoś, tak jak ja, lubi kupować te takie nawet droższe marki i lubi mieć w kolekcji piękne flakoniki, bo też nie można ująć tym flakonikom i tym głowom. To ma swój urok, to wszystko jest takie właśnie królewskie, bym powiedziała. No to trzeba je testować. To moim zdaniem jest marka zdecydowanie do testowania. Kolejna marka, o której pogadamy sobie, a raczej o jednej z jej linii, ponieważ marka jest mainstreamowa, a jej linia to Guerlain l'Art La Métière. To jest, ja mam 3 zapachy z tej marki i pewnie się domyślicie, a jak nie, to zaraz Wam powiem. Wszystkie te zapachy są nieziemskie. To są kompozycje bardzo takie łączące dwa światy. Trochę niszowo, ale jednak nadal mainstreamowo być może. I to, co tak przede wszystkim bardzo się rzuca w oczy, no to nie można odmówić, że te flakony są przecudowne. Nawet jedna z marek arabskich próbuje kopiować te flakony. I teraz, gdybym miała Wam powiedzieć, czy żałuję jakiegokolwiek zakupu, to gdybym żałowała, to już po Angelique Noir bym się zatrzymała i więcej tych flakonów nie miała. A powiem Wam szczerze, że im więcej testuję, tym więcej chcę mieć. I czasami mam coś takiego, że sobie myślę, kurczę, za 1500 mogę mieć amouage, ale z drugiej strony mieć amouage byle mieć, chociaż tam jest dużo pięknych kompozycji, ale też nie wszystkie i też trzeba je testować. Natomiast jak pojedziecie sobie do butiku, jak macie taką możliwość, powąchacie te zapachy, to nie da się przejść według mnie wobec nich obojętnie. Czym te zapachy różnią się od innych? Przede wszystkim moim zdaniem są one robione w sposób elegancki i wykwintny. I nie mówię tu o flakonach, mówię tu o kompozycjach. Niezwykle zbalansowane zapachy, które naprawdę też opowiadają jakąś historię, ale przede wszystkim są turbo noszalne. Oczywiście ktoś może czegoś nie lubić, ktoś może nie lubić brzoskwini w zapachu, ktoś może nie lubić wanilii
i ktoś może nie lubić róży, ale one wszystkie są nieziemsko, to w ogóle są takie zapachy, słuchajcie, z których ktoś mógłby sobie znaleźć sygnaturę. Tam jest tak naprawdę w całej tej kolekcji L'Art La Métière każda nuta opowiedziana w taki sposób przystępny, noszalny, którego korka bym tych perfum nie wąchała, naprawdę nie mogę się do niczego przyczepić. Mało tego, testowałam wiele też zapachów, bo zawsze coś do każdego flakonu, 2-3 próbki dostawałam. I muszę Wam naprawdę powiedzieć, że dla mnie ta marka jest warta, żeby tyle wydać. Natomiast uważam, tak obiektywnie, starając się najobiektywniej jak mogę, to jednak chyba są to zapachy zbyt zwyczajne, jak na taką kwotę. I teraz ja się bardzo cieszę, że je mam. Ciągnie mnie do większej ilości flakonów. Jest też taki zapach Rose Barbora, czy coś takiego. O Jezu, troszkę vintage'owe, ale później się zmienia i już nie jest vintage'owy. Jest przepiękny ten zapach. I ciągnie mnie też do tego zapachu. Jest wiele tam kompozycji, które chciałabym posiadać. Ale jak tak racjonalnie zacznę o tym myśleć, to wiem, że nie ma za bardzo wytłumaczenia na tak dużą kwotę. To znaczy na pewno te flakoniki kosztują, ale też, słuchajcie, to jest stosunkowo lekkie, bo na przykład gdybym wzięła korek Amouage, to nie ma porównania, jeżeli chodzi o ciężkość, czy jakiegoś innego. Także niby piękne flakony, ale i możecie je pod siebie też zamówić, bo każdy z nich był zamówiony pode mnie, czyli ma inną wstążkę niż w standardzie, inny tu korek, no i tu jest akurat sygnowany. Więc każdy możecie zamówić pod siebie, jest to opcja w cenie. Niby fajnie, niby jest personalizacja, ale z drugiej strony może jest to jednak przerost formy nad treścią. Nie wiem. Obiektywnie rzecz biorąc, nie do końca jest ta cena uzasadniona. Nie ma tu projekcji. W żadnym z tych zapachów one nie projektują. One wszystkie są bardzo trwałe na mnie, ale żaden z nich nie projektuje. Przynajmniej nie w takim sensie, w jakim ja myślę o projekcji zapachu. Natomiast one wszystkie są też piękne. Ale czy podobnych kompozycji gdzieś się nie znajdzie? Także tak. Mówiłam Wam też o marce Maison Crivelli i mówiłam Wam o tych czerwono-pomarańczowych tak naprawdę buteleczkach, że to są ekstrakty. No i to jest bardzo drogie, bo płacicie 1000 zł za 50 ml. Ja mam dwa zapachy, mam 10 ml jeszcze Tuberose Astral, mam Secret Saffron, mam Oud Maracuje i wszystkie te zapachy, znam też Ambre Chromatic, który też chciałabym mieć, no i znam Queer Infrarouge też, który chciałabym mieć. I teraz tak. Ludzie są podzieleni. Jedni mówią, co wy widzicie w tych zapachach. Drudzy, że są to jedyne w swoim rodzaju ekstrakty z taką ogromną projekcją, mocą, tak długotrwałe, niesamowite. Subiektywnie, dla mnie jest to marka, w której wiem, że się nie zawiodę, jeżeli chodzi o moc zapachu. Wydaję te pieniądze dosyć duże na te zapachy, dlatego że nie zawodzi mnie ani kompozycja, ani jakość. Jak chcę krzyczeć zapachem, to wiem, że na 100% sięgnę po Maison Crivelli. To nie są też takie proste zapachy, to znaczy one w pewnych momentach skręcają. Są też takie wkręcające się w nos, raczej nieobojętne. Ja też nie lubię być obojętna, może dlatego tak pokochałam tę markę.
Każda z tych kompozycji dla mnie jest po prostu piękna i cudowna. Ile razy nie jestem w perfumerii i nie wącham tych zapachów, one mnie po prostu oszałamiają. I dlatego dla mnie i subiektywnie, i obiektywnie jest to jedna z marek, w którą warto inwestować, która da nam więcej niż nawet możemy oczekiwać, która spełni oczekiwania najbardziej wymagających. Bardzo często na grupach na Facebooku jest takie poruszenie, że Jezu, te zapachy tyle kosztują, ale nie ma w nich żadnej jakości, to są tylko jakieś zapaszki za 1000 zł. Tu nie są zapaszki za 1000 zł. Jeżeli szukacie czegoś, co projektuje, krzyczy, drze się na kilometr, to tylko Maison Crivelli, właśnie te ekstraktowe buteleczki. Naprawdę dla mnie nie jest to marka, ani jak się zastanawiam nad tym obiektywnie, ani subiektywnie, chociaż te obiektywne moje też jest zawsze dosyć subiektywne, ale naprawdę nie ma tutaj żadnego takiego aspektu, do którego ja bym mogła się przyczepić. Biorę zawsze też pod uwagę, że to jest marka niszowa, że to są buteleczki proste, korek jest świetny, jest ciężki, wszystko jest super. Jest to marka niszowa, która daje Wam pewną jakość, to przychodzi w fajnych opakowaniach, a potraficie kupić zapach Chanel z plastikowym korkiem badziewnym i w opakowaniu zwykłym pudełku i potraficie za niego zapłacić 1000 zł, a się zastanawiacie nad marką niszową. Ja nie mówię tylko o Was, ja też mówię o sobie, że bardzo często tak jest, że są marki mainstreamowe, które dopiero liczą sobie za perfumy i to jest nie do końca czasami uzasadnione. Ja nie mówię, że w każdym przypadku marka niszowa jest uzasadniona, bo nie, ale tu naprawdę no nie ma do czego się doczepić, ale z kolejnej strony, jeżeli ktoś nie cierpi takich zapachów, no to po prostu nie szuka takich marek. Także ustalmy sobie, dla mnie, obiektywnie i subiektywnie rzecz ujmując, marka jest warta tej swojej ceny. Wspomniany już Amouage. No tu mniej niż 1500, są zapachy tańsze oczywiście, ale te takie top of the top chodzą raczej po 1600, 1500 znajdziecie. Czasami jest jakaś promocja, więc za 1300 ogarniecie też. Da się. Ja mam 3 Amouage. Mam najnowszy, mam Guidance z 2023 i mam Dia 40. Ja nie otworzyłam korków, a ja te zapachy czuję tu. Ja trzymam tylko butelki blisko nosa i ja już je czuję, nawet nie podniosłam korków. Ja Wam powiem tylko tak, że dla mnie ta marka jest czymś i nieoczywistym, bo potrafi dać niesamowite kompozycje. Na przykład taką niesamowitą kompozycją jest Crimson Rock, którego do dziś nie mam, ale testowałam próbkę za pierwszym razem, było okropnie, a później no po prostu totalnie się zakochałam, ale do dzisiaj go nie mam, bo nikt nie sprzedawał ubytkowego. A tak naprawdę ja mam tylko jeden flakon kupiony, tak wiecie, a te jako ubytkowe. I jeżeli chodzi o Amouage, przyznam szczerze, że szukam raczej właśnie ubytkowych. W każdym razie ja tę markę lubię bardzo za projekcję, trwałość, za jakość i za wyjątkowość kompozycji, a nie lubię za te flakony. No są dla mnie jak te świątynie w Arabii Saudyjskiej i to mi się nie podoba. Nic do tego nie mam, po prostu no nie mój vibe.
Natomiast no, te kompozycje są niezawodne. To jest coś bardzo mocnego, trwałego, pięknego, niesamowicie się zmieniającego, kuszącego, wabiącego. Podobają się ludziom bardzo, nawet tym, którzy się nie rozumieją ani z niszą, ani z jakimiś takimi dziwnymi nutami, których tu nie brakuje, bo to nie są zwykłe zapaszki. Ja uważam tak. I tu właśnie znowu zadałam sobie 10 razy pytanie, czy warto wydać na Amouage te 1600 zł, czy nie. Przemyślałam to, pomyślałam o tym, co czuję, kiedy w ogóle widzę jakiś nowy zapach Amouage i stwierdziłam, że warto. Ale znowu, to jest marka dla osób, które muszą kochać projekcję. Nie wszyscy to kochają, nie wszyscy kochacie krzyczeć zapachem. Ja to rozumiem. Też bardzo dobrze mnie znacie i często mi piszecie, a tobie powinno się spodobać to, bo ty lubisz moc w zapachu. Tak, ja lubię moc i moja cała kolekcja też o tym mówi, chociaż mam zapachy, które nie krzyczą i uwielbiam je nosić i za to też kocham te L'Art La Matière z Guerlain, że to są takie zapachy dla mnie, które niezwykle mnie podnoszą na duchu, ale są dla mnie. Nie zawsze muszę krzyczeć, nie zawsze chcę tak bardzo projektować, aczkolwiek lubię, jak ludzie mnie czują. Nie będę ukrywała i lubię, kiedy wydałam sporo kasy na coś, co projektuje i utrzymuje się od mycia do mycia. Amouage. Każdy z tych zapachów, przynajmniej który ja mam, taki właśnie jest. Marka Anomalia Paris też należy do marek bardzo drogich. To są zapachy bardzo drogie, dlatego że tu dostajemy 75 ml, no a tego tysiaka musimy zapłacić. I powiem Wam tak, no to jest marka niekrzycząca. Ona nie krzyczy, ona nie projektuje, ale cała estetyka, kompozycje, jakie tu są, dla mnie to są zapachy niszowe, w takim rozumieniu, w jakim zawsze rozumieliśmy niszę, czyli może takich trochę innych kompozycji, ale bez jakiegoś mocnego udu, który kiedyś nie było za bardzo takich udowych zapachów w mainstreamie. Nie było za bardzo, co to za stwierdzenie. W ogóle nie było takich zapachów i myślę, że do dziś udowych zapachów w mainstreamie raczej nie ma. Chyba że są to męskie zapachy, to być może tak. Ale damskie, albo żeby mainstream robił uniseksy, to raczej nie. Więc jeżeli ktoś od mainstreamu zaczynał tak jak ja, no to z wieloma nutami nigdy się nie spotkał i nie poznał. Nisza bardzo mocno wprowadza nas właśnie w te wszystkie takie aspekty tego, jak może być podana paczula, jak może być podany ud, jakie formy może przyjąć, jakie mogą być drzewne kompozycje, jak można podać cytrusy na taki inny, ciekawy sposób i jak można podać piach na taki bardzo przyciągający sposób i jak można zrobić korzenny zapach, który nie będzie ambrowy, tylko sucho korzenny. To jest wyjątkowy zapach. Ja nie znam nic podobnego. Pod tym względem warto wydać te pieniądze. W ogóle muszę Wam też powiedzieć, że tak z mojej perspektywy subiektywnej zaznaczam, ja mam takie podejście, że warto wydać pieniądze tam, gdzie ma być coś zaskakującego, gdzie wprowadzimy coś nowego do kolekcji, gdzie pozwoli to nam urozmaicić kolekcję o coś, czego nie mieliśmy. I dla mnie ta marka taka jest. Jest na pewno zaskakująca, jest warta tego, żeby ją testować i moim zdaniem, jeżeli macie pieniądze, a lubicie pachnieć trochę inaczej niż wszyscy, to zdecydowanie
tutaj spokojnie znajdziecie zapach, którego nie znajdziecie nigdzie indziej. Bardzo drogim zapachem też w mojej kolekcji jest właśnie Nosferatu Heretic. Dlaczego? No bo za te 30 ml zapłaciłam ponad 600 zł. I nie ma tego zapachu w innej pojemności. W związku z tym to w ogóle, gdybym miała się zastanowić, to jest chyba najdroższy. No nie, Baccarat nadal chyba jest najdroższy. Ale to jest bardzo drogi zapach. I czy on jest wart swojej ceny? Dla mnie mógłby być moim signature scent, jest tak piękny, ale nie zdradzę Wam za bardzo więcej, bo poznałam zapach, który praktycznie jest taki sam, tylko bardziej projektuje od tego. No nie ma takiej trwałości jak ten, bo ten ma na mnie ogromną trwałość, ogromną. Tamten nie. Pewnie Wam o nim powiem przy tym moim testingu perfum w tej serii. Natomiast jest podobny bardzo zapach, bardzo podobny. No i nie kosztuje tyle aż, więc muszę subiektywnie i obiektywnie powiedzieć, że ja skończę ten zapach, wykończę go i po prostu na pewno więcej go nie kupię. Jeżeli już, to kupię właśnie ten drugi, chociaż uważam, że ten ma więcej klasy od tamtego. Tamten ma coś w sobie, co jest takie drażniące, a tu jest tak idealnie po prostu. No ten zapach stapia się ze mną. Tak mi się go super nosi, ale drugi raz nie wydam na ten zapach ponad 600 zł. No i właśnie, to są takie, wiecie, decyzje, takie dylematy. No i co zrobisz? Kolejny zapach bardzo drogi to jest BB. I teraz tak, ja nie wiem, czy dobrze, że go tu umieściłam. Wydaje mi się, że tak, dlatego że ja za niego zapłaciłam kupę kasy, bo chyba około 500 zł to jest 30 ml, ale 100 ml kosztuje 1100 czy jakoś tak, już właśnie nie pamiętam. W każdym razie przeliczając tu na mililitry zapłaciłam horrendalne pieniądze, podobnie jak Nosferatu. Z tym, że mam tu opcję 100 ml. Więc ponieważ mam tu opcję 100 ml, to marka jest warta tej ceny, uważam, i zainteresowania, pod warunkiem oczywiście, że Wam się podobają te flakoniki. Ja to tak mam średnio z tym, czy mi się to podoba, ale zawartość tego, ja mam Vanilla Factory, jest petarda. Te zapachy w ogóle są świetnie zrobione, mają świetną jakość, są inne niż wszystkie. Naprawdę jak pójdziecie sobie do Galilu i weźmiecie tą markę i jakieś tam inne też do sprawdzenia, to do tej marki wrócicie, bo ona ma niesamowite te zapachy i one tak fantastycznie się układają, że no po prostu historia. Także nie żałuję wydanych pieniędzy na ten zapach, ale znowu tutaj bardzo subiektywnie. To jest mój nowy nabytek Atkinson Shine Despite Everything. To jest Guidance od Amouage. Naprawdę różnice są bardzo niewielkie. Więc jeżeli ktoś poszukuje tego zapachu, ale taniej, z bardzo dobrymi parametrami, no to Atkinson przychodzi Wam z pomocą. To jest naprawdę Guidance, z tym, że bardzo projektujący, długotrwały, z tym, że tańszy. Tu dostajecie 100 ml, dosłownie w korku to samo. I na mnie, bo ja już go nosiłam, z tym, że no, za niego zapłacicie tam, nie wiem, 1100 zł, a za Guidance wiadomo, jakieś 1600. Więc jeżeli trzymacie się za portfel i chcecie mieć Guidance, to zapraszam, bo nie wyczujecie za bardzo różnicy. Jest jeden niuans, który je różni, ponieważ te są bardziej w pewnym momencie, jest taki mały przeskok, kiedy on jest troszkę gourmandowy,
ale już kiedy docelowo się ułoży na skórze, no to naprawdę jest guidance po prostu. Czy wart? Tak, jak najbardziej. Myślę, że i buteleczka, i cała marka, i ten zapach, oczywiście, że tak. Nie żałuję, że wydałam na ten zapach kasę. Naprawdę uważam, że jest przepiękny i świetne parametry. Ostatni zapach, o którym Wam powiem, to jest zapach, który mam dzisiaj na sobie i to jest właśnie Silky Wood Elixir Goldfield Banks. Tu jest Akigala drzewny z Akigalą, bardzo silnie Akigala wyczuwalna, więc to nie jest zapach dla każdego. On kosztuje 1200 zł, więc jest jednym z najdroższych z tej marki, ale jest to ekstrakt, a nie ODP, dlatego też tam te ekstraktowe są droższe. Czy jest wart tej ceny? No i znowu, sama nie wiem. Bardzo długotrwały, piękny zapach, ale on jest taki, wiecie, Akigala tu rządzi, więc to jest takie podobne do wszystkich zapachów z Akigalą, bym powiedziała. Trochę guidance, trochę właśnie Akigala Mandarino. Tyle, że tu nie ma tej słodyczy, która jest w Akigala, właśnie mandarynkowej, a jest typowo drzewny. To jest typowo drzewny i typowo akigalowy właśnie zapach. Ja cieszę się, że go mam, bo polowałam na niego bardzo długo i subiektywnie rzecz ujmując, w ogóle nie żałuję wydanych na niego pieniędzy. Obiektywnie no można znaleźć z Akigalą tańsze zapachy, tak mi się wydaje. Sama nie wiem, bo Akigala Mandarino z kolei, New Notes, w ogóle też tu ta marka powinna być, bo tam płacicie 750 zł za 50 ml. Więc to są też bardzo drogie zapachy i powinna ta marka tu być. Nie wzięłam jej ze sobą, więc tylko tak napomknę Wam, że ja nie żałuję. Ja na New Notes bardzo chętnie wydaję pieniądze. Uważam, że mają świetnej jakości zapachy i Goldfield Banks nie żałuję, że mam ten zapach w kolekcji. Tak przebrnęliśmy przez drożyznę w mojej kolekcji, nie całą, ale taką najmocniej rzucającą się w oczy. Dajcie znać, co Wy najdroższego macie w kolekcji. Jak Wy do tego podchodzicie, koniecznie napiszcie mi w komentarzach. Ja za dzisiaj serdecznie Wam dziękuję. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Buziaczki kochani. Pa, pa!